Drodzy widzowie, spotka tajemnic. Przechodzimy na kolejny poziom naszej znajomości. Tym razem już nie będziecie nas tylko słyszeć, ale również widzieć. To jest prawdziwy vlog z trasy Luck and Strange. Jesteśmy w tej chwili we Włoszech, koło Rzymu. I zostało ile? 7 dni do pierwszego koncertu z trasy. Plan był taki, żeby być na pierwszym koncercie z trasy i poznać setlistę na żywo, ale stało się to, czego się obawiałem, czyli koncerty w Brighton, takie rozgrzewkowe, zostały 2 ogłoszone i dzisiaj jeden z nich się odbywa, więc dzisiaj poznamy setlistę. Ja oczywiście nie zamierzam już wytrzymywać dłużej tego i nie sprawdzać, więc będziemy dzisiaj siedzieć na szpilkach i czekać. Możesz pokazać otoczenie. Oto jest Chciałam pokazać kury. zwierzę typu kura. Ta trasa może być ciekawsza od poprzedniej nawet pod kątem gitar używanych. To jest Grecz, który był ostatnio na scenie, tak jak mi się wydaje, w Gdańsku 18 lat temu w piosence Where We Start. No, gitary oczywiście poszły na sprzedaż w aukcjach, ale jest trochę nowych, na przykład ten Gibson, który jest używany, przynajmniej na próbie był używany do Dark and Velvet Nights i podejrzewam, że też będzie na koncertach. No to Black Cat Strat, kotek. Wszystko, co było grane na czarnym Stratocasterze, będzie grane pewnie na tym, ale co robi wielki comeback? Red Strat, czerwony Stratocaster, to oczywiście jest replika tego oryginalnego, bo tamta poszła na aukcji, ale bardzo ciekaw jestem, czy ta gitara będzie i co będzie na niej grane. Co obstawiasz? Jeżeli Shine On You Crazy Diamond będzie, chociaż nie ma saksofonisty w zespole, więc nie spodziewam się, to może by było to grane, ale no, chyba że część druga, czyli od 6 do 9 te części, może to będzie grane, ale to tak trudno mi sobie to wyobrazić. Marooned z Division Bell, jeżeli by było, to mam nadzieję, że na tym. Może jakieś inne utwory z Division Bell, no bo przecież to jest gitara z tamtego czasu, to jest taka gitara, która się kojarzy z tamtym okresem, także może jakieś numery z lat 90. najbardziej bym chciał na tym usłyszeć. Pojeżdżenie w tym kraju samochodem to jest wyzwanie, ale jak ktoś się uczył w Warszawie, to nic mu nie będzie straszne. Co sprawiło, że zacząłem słuchać Pink Floyd, to właściwie to jest kilka utworów tylko, które jakoś mnie tak trafiły wtedy, kiedy je poznałem, a cała reszta to jest po prostu eksplorowanie, poznawanie dalszej twórczości tych samych artystów, podobnej estetyki, podobnej wrażliwości. Faktycznie. Dobra, ale to podobny czas jest. To były kilka utworów tylko, które sprawiły, że zacząłem tego słuchać. To jest Time, Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, High Hopes, Echoes, On an Island, Castle Horizon, The Blue, Red Sky at Night. No i z radością muszę powiedzieć, że większość tych numerów słyszałem na żywo w ogóle na koncertach, oprócz tych Castle Horizon i Red Sky at Night. Ale to prowadzi nas do pytania, po co ludzie w ogóle chodzą na koncerty, po co my chodzimy na koncerty, czy po to, żeby zdobyć wykonania ulubionych utworów, które są z nami od lat, czy żeby na przykład dowiedzieć się, co tam nowego słychać u naszych ulubionych artystów. I to są dwie różne zupełnie rzeczy. Dlatego, że dużo ludzi chodzi z takim nastawieniem, że powinny być przeboje, powinny być hity, powinny być rzeczy, które dobrze znamy. I ja chyba miałem takie nastawienie głównie pierwszy raz, jak szedłem na przykład na Davida 9 lat temu pierwszy raz, to chciałem, żeby były Shine On, żeby było Wish You Were Here, żeby było High Hopes i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie zdobywanie trochę. Aktualnie to na tym koncercie nastawiam się najbardziej na nowe rzeczy, a w obrębie starych rzeczy na jakieś właśnie zmiany, improwizacje, nowe aranżacje, dawno niesłyszane utwory z tego znanego katalogu, także właśnie zastanówcie się, drodzy widzowie, dlaczego idziecie na te koncerty? Czy dlatego, żeby usłyszeć swoje ulubione utwory, czy żeby zobaczyć, co nowego ma do powiedzenia artysta? Spodek tajemnic nie daje odpowiedzi, spodek tajemnic zadaje pytania. Mamy całą setlistę. Hit me. 5 AM, Jednak. Black Cat, Bardzo dobrze. Luck and Strange, Breathe, Time, Breathe, Reprise, Fat Old Sun, co prawda jest napisane Far Old Sun, No, ale zakładam, że bardzo dobrze zakładasz. Marooned, Tak jest. Wish You Were Here, No. Introduzione e sale sul palco Romani Guild, Vita Brevis, bardzo dobrze, no. High Hopes.
A Between Two Points, to było to włoski taki bełkot, co przeczytałeś, to pewnie tam gdzieś było. Drugi set. Sorrow. Tak miało być, no. The Piper's Call. No, jedziemy z nowym albumem. A Great Day for Freedom. Pierwszy raz od Gdańska, pierwszy raz od 18 lat. No, In Any Tongue. dobrze, The Great Gig in the Sky. bardzo dobrze. A Boat Lies Waiting. O proszę! A Boat Lies Waiting, czyli z Rattle That Lock jedziemy z jednym, drugi już numer z Rattle That Lock po In Any Tongue, właściwie trzeci, bo 5 AM. No dobra, dalej. Coming Back to Life. Coming Back to Life, tego się nie spodziewałem tym razem. Dark and Velvet Nights. Tak jest. Scattered. Mamy Scatter, to dobra. I Comfortably Numb. Okej, czyli jest mniej niż wszystkie, które były w tym spoilerze z próby, bo tam jeszcze było What Do You Want From Me, czyli nie ma Sings i nie ma Single Spark, 2 numerów, ale ciekawe, czy to jest pełna setlista, czy w Rzymie będzie więcej, no nic. Jest 4 dni do koncertu, jedziemy do Rzymu, żeby zobaczyć, jak wygląda budowa sceny i budowa trybun. Sprawdzamy, co się zmieniło od naszej ostatniej wizyty. Mamy już krzesełka rozstawione na dole. Mamy krzesełka przypięte na tylnej trybunie. Naprawdę był? No nie, no czyli był na scenie, no nie. No David był na scenie pół godziny temu. Skąd pan przyjechał na koncert? Ze Szwajcarii. Czy to jest pierwszy koncert Davida u pana w życiu, czy nie? Nie. Czyli co, to było jeszcze Pink Floyd z Watersem, czy to było... Bez Watersa już. Bez Watersa już. Czego pan się spodziewa tutaj najbardziej po tym koncercie? Świetnej muzyki, jak zwykle. Jakie, Perfekcyjnej muzyki. jakie piosenki? No, znam całą listę, jaka będzie, bo już czytałem. A, no to nie, no okej, to nie ma o czym, ale to w takim razie z tej listy co najbardziej Mnie pasuje. interesują nowe rzeczy, które też już znam. Mhm. Są niektóre bardzo dobre, ale grają sporo Dark Side of the Moon. What do you expect from the show? Maybe cry a little. Okay, during which This is the first ever live show for anything. Probably high hopes and Yeah? sorrow, maybe. Sorrow. Sorrow. I will cry in sorrow. Honestly, shine on you, crazy diamond. But I'm really excited for the new album. I think Yeah, it's in the rehearsal videos he looked very happy when playing those new songs, you know? Yeah, it's gonna be a fun one. Yeah. Where are you from? From Oman. Przyjechaliśmy, ja z Józefowa, spod Warszawy przyjechałem. O mnie właściwie, a ty? Ja z Białęki, z Warszawy. No to słuchajcie, z tego samego prawie miejsca wyruszaliśmy. Dobra, pierwszy raz David? Pierwszy raz David. Super, no i jakie oczekiwania? Oczekiwania są ogromne, nie mogę się doczekać. To będzie mój pierwszy raz, żeby zobaczyć Davida Gilmoura na żywo. I wręcz po prostu przebieram nogami, odliczam dni, odliczam godziny, to będzie coś niesamowitego. Jakie kawałki najbardziej czekacie? Kawałki Scattered, Comfortably Numb oczywiście, ale też czekam bardzo na Marooned, które było tylko 2 razy grane na żywo, nie mogę się doczekać tego. No i kurczę, inne utwory, Pink Floyd przede wszystkim, ale też solowe dzieła Davida. Też widziałem, że 5 AM będzie grane na Tak, mówię, to jest początek. bardzo ciekawe, 5 AM otwierało poprzednią trasę No. i nie spodziewałem się kiedykolwiek jeszcze usłyszeć tego numeru, a teraz otwiera te koncerty też, tak? Tak, to A znacie ciekawe w ogóle, znacie setlistę, czy nie Tak, znam, tak. Znacie, okej. Ja też liczę bardzo, że rozwinie te utwory właśnie Vita Brevis i Black Cat. Liczę, że może jakoś uda się to jeszcze troszeczkę wyciągnąć. To też mi się wydaje, że one są strasznie krótkie, nie? No, aż się prosi, aż się prosi. Aż szkoda. No dobra, a jak nowy album? W ogóle wam się podoba? Świetny jest. Od razu pierwszego dnia dostałem winyla, tak? I no jestem fanem, krótko mówiąc. We are from Turkey, but we Okay, live in so Germany. is your first time with David or not? It is the first time, First yes. time. I mean, I already know the playlist, But- set list, unfortunately. Okay. But still, I'm looking forward for Shine On You Crazy Diamond. I guess it is sort of expected. I'm looking forward to Comfortably Numb, of course. How do you like the new album?
I like it really. I like it really much. And the song that he did with his daughters, the Romany, it's perfect. It's pretty good. David na scenie. Hanging on in quiet desperation in the English way. Time is gone, song is over. Thought I had something more to say. I teraz, którą koszulkę wybrać na dzisiejszy koncert? Powiecie, pozornie takie same koszulki, ale wystarczy zerknąć na drugą stronę, tak zwane szeroko pojęte plecy i odkrywamy zupełnie co innego. Tutaj mamy po prostu miasta, Straße-Radl-Lok, a tutaj mamy Wrocław. I teraz tak, tutaj jest rok 2015. Co zawiera w sobie pewien element szpanu, dlatego że 2015 był przed 2016, więc można by powiedzieć, że właściciel takiej koszulki jest większym takim wyjadaczem, już trochę dłużej się interesuje muzyką Pink Floyd i około Pink Floyd, a dla takich dzieci jak ja i Marcin, które urodziły się wczoraj i nie pamiętają tras z lat 80. i 90., to jest jednak coś. A tutaj z kolei mamy wątek polski. Plac Wolności, to znaczy to jest rynek we Wrocławiu, ale podpis jest Plac Wolności. Czy w czasie koncertu będzie wściekła burza z piorunami? Otóż nie. Otóż nie. Wyszukujemy ludzi z koszulkami Rogera Watersa. Jest pierwszy. Drugi. Numer 3. This is not a drill. 4. Jeszcze dwie kolejne osoby z koszulkami Watersa. Dobrze. Czyli już 6. 7. Roger Waters jest z nami. Trust us. Oj. Po bardzo długim staniu w kolejce złowiłem program, czyli Tourbooka. Co do koszulek trudno mi się jeszcze zdecydować, bo żadna mi się tak do końca nie podoba. Czy to znaczy, że nie powinienem brać w ogóle? Czy jednak galopujący kapitalizm przekona mnie do tego, że muszę? Nie, no chciałbym mieć pamiątkę jednak. Jesteśmy w połowie drogi. Nie przygotowałem tego jeszcze. Marooned to jest kompletny strzał po prostu w dziesiątkę na tej trasie. Nie spodziewałem się tego. Znaczy, miałem nadzieję, że ten utwór będzie grany. Nie wiem, na Marooned ręce mi się trzęsły, to po prostu było jakieś... Pamiętam, że jedyne co mi przychodziło do głowy to gdzie ten facet nas zabiera tymi dźwiękami i tą całą podróżą i skąd on ma w głowie takie pomysły. To było naprawdę niesamowite i na razie to jest mój numer 1. High Hopes w tej aranżacji, to jest moja ulubiona aranżacja z tych post-Pink Floydowych. Jest dobrze generalnie. Usłyszymy się po koncercie.
Pierwsze co mnie zaskoczyło, to myślę piłki w High Hopes. O kurde, tak! Bo jak się zaczynała solówka na slajdzie, to ja tak myślałem, że tak, muszę się tak skupić na niej, tak ją przeżyć. I nagle wyskoczyły te piłki i one mnie tak rozproszyły. Ja później się zdenerwowałem, bo nawet ani jedna do mnie nie doszła. Byłem w 12 rzędzie, więc byłem blisko tej piłki, ale ludzie nie potrafią ich odbijać w ogóle. I poszły do przodu i wróciły pod scenę, albo na prawo wszystkie przeszły, więc no troszkę zawiedziony jestem, ale fajne są te piłki, no bo to jednak wiadomo, nawiązanie do teledysku. David troszeczkę tam się mylił na początku 5 AM. Mylił się też na próbach wcześniej, ale tutaj ma jakiś problem z tym utworem, ale to i chyba największa niespodzianka to początek Coming Back to Life, w którym zaczął się ten syntezator, tak, klawisze i ja tak oczekuję tego wejścia gitary. David zaczyna śpiewać bez gitary i tak, no dobra, może tak ma być, nie wiem, no ale no nie. David zapomniał wejść z intro gitarowym. Tak, i zaczął od początku jeszcze raz. Ale to było takie urocze, no cóż. Powiedział, że no one's perfect, wszyscy byli brawo. Najbardziej mi się podobały końcówka Fatal Sun, kiedy oni tak razem grali, wspólnie tam w trójkę stanęli obok siebie. To widać, była taka duża radość z tego grania. Mi też bardzo jednak weszła dobrze solówka Sorrow. Oraz właściwie prawie mojej duszy dotknęła solówka Great Day for Freedom. Okej, no wymieniana solówka z tym Benem, z tym drugim gitarzystą. Tak, nie? Tak, ale tam to tak się wzruszyłem, no tam było dobrze. Jakieś minusy? Minusy... Nie ma minusów na koncercie Davida Gilmoura. Nie ma minusów. Minusem to by było, jakby tu mnie nie było. Było super. Było super. Pierwszy raz na koncercie Gilmoura. Wiele emocji, no i po prostu mam nadzieję, że będę miał szansę jeszcze raz być na jego koncercie. Kiedy? Jutro. To jest ten, który będzie miał szansę jutro. Wszyscy takie piękne jest. Nie no, przy następnym albumie. Niestety jutro mi się nie uda, ale na następny album. Dobra. Czemu nie? Które kawałki Ci się najbardziej podobały? Wow, no klasyki. No komfortabnie nie trzeba wymieniać. High Hopes, mam ogromny sentyment do tej piosenki. Coming Back to Life. Bardzo fajnie mi się udało na tym koncercie. 5 AM super otworzył ten koncert. Pierwszy koncert w moim życiu i nie przestawaj się nawet, bo to po prostu... Tak zaczynają najlepiej. Bardzo dobrze. Ciężko mi pozbierać myśli, bo to było bardzo dużo różnych wrażeń, które teraz fruwają w mojej głowie tak dosyć luźno. Na pewno Marooned było niesamowitym momentem, który pokazywał, jak mało co wcześniej, co słyszałem na żywo. Ten talent Davida do tworzenia unikatowych melodii, które z kolei tworzą unikatowe nastroje charakterystyczne dla niego. Bardzo ciekawa wersja Great Gig in the Sky bez perkusji, zaaranżowana na 4 głosy. Trochę błędów, trochę wokalnie momentów takich niedomagających, ale to mi to nie przeszkadzało. Uważam, że i tak jest w bardzo dobrej formie instrumentalnej, wokalnej. Mam wrażenie, że może przez to, że jest nowy zespół, który go trochę wypycha ze swojej strefy komfortu, z tych sztampowych rozwiązań, z tego szablonu, to może właśnie technicznie nie, ale z kolei to się objawia w kreatywności, w poszukiwaniu nowych melodii. Pojawiają się frazy gitarowe, których nie znałem wcześniej i cały czas jest tak twórczo to wszystko na wysokim poziomie. Z takich słabszych momentów mam wrażenie, że troszkę siadła dynamika koncertu przy Great Day for Freedom. Jakoś tak, co prawda solo świetne i bardzo fajnie to było ta wymiana fraz gitarowych z Benem, z drugim gitarzystą, ale ten utwór nie zrobił aż takiego wrażenia. Ale In Any Tongue natomiast zyskało według mnie, bo tak jak wcześniej na poprzedniej trasie te refreny były śpiewane przez Louis Marshall i City Jules i Briana Chambersa, czasami na 3 głosy, czasami jak było dwoje wokalistów na 2, to wszystko brzmiało jednak jak chórek. Tam Brian Chambers potem w drugiej części refrenu śpiewał te wysokie dźwięki, ale teraz, kiedy Ben Worsley śpiewa ten refren,
tym zachrypniętym, takim rockowym, można powiedzieć, głosem, to ma naprawdę takiego kopa, jaki ten refren powinien mieć i to samo mogę powiedzieć o High Hopes, o tym refrenie, także to są zmiany na wielki plus w stosunku do poprzedniej trasy. Żałuję może trochę, że nie było jeszcze więcej utworów z nowej płyty, typu Single Spark Sings, ta sama setlista co w Brighton, ale z kolei mam wrażenie, że ta długość koncertu jest dobra i koncert się nie dłużył. Nie wiem, ciężko mi się ogarnąć po tym wszystkim. Myślę, że jutro więcej przyjdzie myśli. No i jutro też idę drugi raz, także muszę się zregenerować do jutra i podejrzewam, że po 2 koncertach i też po pewnym czasie, który upłynie, mi się te rzeczy tak osadzą w głowie lepiej. To był naprawdę mocny wieczór, wielu wrażeń, które jeszcze się nie uporządkowały. Ponieważ spałem 4 godziny dzisiaj, tak wyszło, to bez tego przyrządu ciężko będzie... I tak bym jakoś pewnie wytrzymał, ale jak można nie spać na koncercie, to skorzystam. Próbujemy przetłumaczyć menu w włoskiej restauracji. Teraz jest rezydencja domu, domowy bakłażan i cukinie w oleju, a przed chwilą ten sam tłumacz pokazał, przetłumaczył to w ten sposób. Teraz żałuję, że tego nie zamówię. Kolejki po piwo. Czy ci ludzie zdążą na koncert? Tak na świeżo, no to dopiero co to się High Hop skończyło, to taki jeszcze jestem roztrzęsiony naprawdę, bo w końcu uczestniczyłem w odbijaniu tych piłek cholernych i z 3 razy je odbiłem, raz oberwałem z tyłu niespodziewanie, ale oglądanie ich z bliska jest super, bo naprawdę ludzie obrywają, jeden nagrywa, dostaje piłką, wspaniale się to ogląda. Łeb piłką z High Hopes to zaszczyt. Przerwa w sobotnim koncercie. Tak sobie myślę, że jeśli jest 20 utworów, 20, może coś koło tego, to gdyby podzielić cenę biletu na 20 i mógłbym płacić za samą Marooned, to mógłbym być na całej trasie. Bo ten numer po prostu jest tak kosmiczny na tym koncercie. To jest w ogóle jakaś, mam wrażenie, inna liga niż te pozostałe. No nie można powiedzieć, że inna liga niż w ogóle pozostałe utwory, ale tam się dzieją rzeczy po prostu niesamowite i oczywiście była to inna wersja niż wczoraj, inaczej zagrana, inne frazy, inne melodie i nie wiem, łapałem się za głowę co chwilę po prostu, co on tam wyprawiał na tej gitarze. Luck and Strange, bardzo mocna wersja dzisiaj, Time zaśpiewany trochę lepiej niż wczoraj. Widać nawet moim zdaniem postęp takiej pewności siebie od wczorajszego koncertu. Nie mogę się doczekać drugiej połowy. Może chcesz powiedzieć, co się wydarzyło w Camp Tabinam przed pierwszą solówką? Tak, bardzo dobrze to widziałem i reakcję Davida. Słynny jego pas od Strata, czyli Hendrixa pas, Tak. się rozwalił, rozpadł. Odpiął się, tak. Odpięło. No i David próbował to naprawić, ale no nie dał rady, szybko wezwał tam Phila. Tak, i Phil przybiegł i zdążył wymienić mu gitarę i podpiąć kabel. Przed pierwszą solówką zdążył wymienić, ale chórki musiały dośpiewać tam fragmenty Tak, no bo tekstu. na czas wymiany gitary. No także z przygodami, ale solówka się udała. drugi koncert zakończony, o Jezu. Ale moim zdaniem w ogóle na tym koncercie dużo było rzeczy już takich bardziej płynnych, sprawniejszych niż na poprzednim. No i cóż, koniec przygody z Rzymem. 2 koncerty za mną. Piękne przeżycia, dzisiaj już trochę inne, bo nie było tych emocji związanych z tym, że widzę Davida po długiej przerwie po raz kolejny. Więcej skupiałem się na szczegółach. Przepiękna wersja Great Gig in the Sky z takimi melodiami na lap stylu. Niesamowite Marooned. Dużo mniej błędów niż wczoraj, co wcale nie znaczy, że wczorajszy koncert był słaby. Mam wrażenie, że Scattered będzie miało jeszcze więcej mocy, kiedy David będzie miał więcej pewności siebie w tych solówkach, bo wciąż w nich trochę błądzi i myślę, że do Londynu to może ten element może zostać poprawiony i tam naprawdę ten utwór nabierze wielkiej takiej siły. No co można powiedzieć, cudowne przeżycia i to tyle z Rzymu, Spodek Tajemnic, widzimy się za 2 tygodnie w Londynie.
Jesteśmy w Londynie z piękną perspektywą. Za 2 dni czeka nas koncert Davida Gilmoura w Royal Albert Hall. I oczywiście będziemy tam z Michałem, natomiast na razie dojechaliśmy na Liverpool Street i tutaj zacznie się nasza przygoda z tym miastem. Oczywiście będziemy szukali miejsc związanych z Pink Floyd, no bo trzeba to podkreślić, to właśnie tutaj w Londynie w latach 60. Roger Waters, Rick Wright, Syd Barrett i Nick Mason poznali się na studiach i stworzyli kapelę, przez którą tu dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy właśnie w metrze. Jak zresztą słychać, dźwięk kojarzący się z rozpoczęciem utworu Picture That Rogera Watersa. Tutaj słyszymy go na każdej stacji, no tylko że nie wchodzi już ten charakterystyczny motyw gitary po tym dźwięku. I to jedyna różnica. Jedziemy właśnie do centrum i w międzyczasie w lokalnym kiosku dorwałem najnowszy numer Mojo. Oczywiście z Davidem Gilmourem na okładce. Najnowszy wywiad, w którym widzimy Gilmoura od takiej niecodziennej, bardzo prywatnej strony. Gilmour płynący przy Astorii na łódce, jedzący lody na przykład. Chwilę później mamy również zdjęcie trochę stylizowane na Leonarda Cohena z tej samej sesji. A na końcu jeszcze mały smaczek w postaci tego, jak do zakupu lodów doszło. Jeśli chodzi o sam wywiad, na razie zapoznałem się tylko z fragmentami, ale to, co możemy powiedzieć przede wszystkim, to to, że David bardzo mocno odcina się nim od lat działalności w Pink Floyd, występowania z Rogerem Watersem. Tu cytat chociażby. Czy wiesz, w jakiej dekadzie swojego życia grałem z Rogerem w naszej popowej grupie? Miałem wtedy 30 lat, a teraz mam 78. To też ma przełożenie na setlistę koncertową najnowszej trasy Davida Gilmoura, bo jak policzyliśmy, jeśli chodzi o lata działalności Pink Floyd z Rogerem Watersem, to mamy tak naprawdę tylko 5 utworów z lat 70., które w tej chwili David Gilmour gra na żywo. Jesteśmy w centrum Londynu, przede mną Tamiza, mamy również wiele wieżowców, a za mną charakterystyczne kominy elektrowni Battersea, elektrowni, która powstała w latach 50. W tej chwili po remoncie to centrum handlowe, to apartamenty, wiele restauracji, ale przede wszystkim miejsce, które no, jednak zostało udokumentowane między innymi ze sprawą Pink Floyd. To przecież główna bohaterka okładki płyty Animals. Roger Waters, który w drugiej połowie lat 70. mieszkał w okolicy, często przejeżdżał obok elektrowni Battersea i to właśnie on wpadł na pomysł, by ten charakterystyczny, modernistyczny budynek był bohaterem okładki płyty Animals. Jak widzimy, po dziś dzień, pomimo remontu, przetrwała ta główna fasada wraz z kominami budynku, ale brakuje jednej rzeczy, no bo przecież nad kominami nie mamy latającej świni.
Michale. Witam Rzym, wita Londyn. Rzym, wita Londyn. Ja Warszawa, prosto wita z Wrocławia przyleciałem do Londynu. No i cóż, spotkaliśmy się w miejscu oczywistym dosyć, przynajmniej w ostatnich tygodniach, bo na Portobello Road, mega zatłoczonej ulicy z wieloma, jak widać, antykami, sklepikami, no ale przede wszystkim ulicy, która jest w ostatnim tekście Davida Gilmoura w piosence Sings. Dokładnie. Której to piosenki zresztą spodziewamy się dzisiaj podczas koncertu w Royal Albert Hall. Ile jest takich dni w naszym życiu, kiedy możemy powiedzieć, że dzisiaj idziemy na koncert Davida, no nie? To jest naprawdę unikat, także to jest... Piękna sprawa. Piękny dzień. No i cóż, wybraliśmy w ogóle miejsce też dosyć oczywiste, bo jesteśmy przed miejscem, które nazywa się Portobello Star, w którym nie byliśmy co prawda, natomiast przechodził tutaj pewnego pięknego dnia David Gilmour i widzieliśmy w mediach społecznościowych właśnie zdjęcie Gilmoura stojącego, przechodzącego tutaj obok. Także ze swoim psem czarnym takim. Tak jest, tak było. Więc tym razem padło na nas. Idziemy dalej i chyba będziemy kierowali się już pod Royal Albert Hall. Tak, no musimy też złapać trochę nastroju, atmosfery, spotkać ludzi, którzy też wybierają się na koncert. No próby nie podsłuchamy, bo przez ściany raczej nie słychać, ale... Ściany mają uszy. Ściany mają uszy, to ściany, to co usłyszą to ich, my się o tym nie dowiemy. Ale za to będziemy dzisiaj na koncercie, o 19:45 startuje koncert i... Trudno powiedzieć, jak to opisać właściwie, no. Surrealistyczne przeżycie. Tak jest. No dobra, co tu mamy? No, mamy jakiś taki zespół Pink Floyd, zobaczmy co to jest. Atom Heart Mother Remaster. 3 sympatyczne krówki. The Wall. Ale Są i takie rzeczy. Transmission 1967 i zobaczymy jakie tu mamy utwory nagrane. Zupełna wczesna twórczość zespołu. Jeszcze tu, a nie, Tomorrow's World, znasz to? Tomorrow's World. Green Onions, czyżby to było Deep Purple? No trochę tak brzmi. Ale nie, okej, Reaction in G to jest rzecz, która faktycznie gdzieś tam się pojawiała. A tego nie kojarzę. Ale w ogóle. Green Onions to jest właśnie cover. No tak. Przecież. Tomorrow's World. No, Pierwsze słyszę. To chyba inwencja twórcza wydawcy. Ile taka przyjemność? 18 funtów. To już znamy, nawet mamy, proszę Państwa, odcinek o tym. Tak jest. To jest Wembley 1974, Dark Side of the Moon na żywo. Wish you were here. Płyta nagrywana tutaj w Londynie. Dokładnie. W Abbey Road. Tak. O gdzieś tak w okolicach tego przejścia dla pieszych. A foot in the door. Czyli składaneczka. No mamy to, co poróżniło panów jeszcze bardziej, czy Davida i Rogera, czyli remix Animals. Też w sumie widoczek znany i lubiany. Debiut Pink Floyd, no i możemy nawet zestawić ze sobą, słuchajcie. Kto znajdzie 5 różnic? Dobra. Czy ta świnia naprawdę tam latała wtedy, czy ona tu jest do rysunku? Nie, to jest już fotomontaż. To jest Ona fotomontaż. latała A to? chyba pierwszego dnia. Podejrzewam, że też. To pewnie też. Ale koniec końców fotomontaż. Pewnie tak. No i A, nowe wydanie. jak krowie na rowie, The Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Proszę zwrócić uwagę na sprytny zabieg wizualny tutaj i rozszczepione światło przenikające literę K. 50. rocznica. Słuchajcie, mała polecajka. Rzecz, która ma jeszcze zaczepienie lokalizacyjne, bo mamy tutaj również jako jedną z głównych bohaterek londyńską orkiestrę symfoniczną. Rzecz jest mega ciekawa, bo to jest płyta trochę jazzowa, trochę ambientowa i dużo tutaj też elementów muzyki klasycznej. To jest jedna kompozycja, 40 minut muzyki. Floating Points to jest gość, który zajmuje się muzyką elektroniczną, więc dużo tutaj jest vintage'owych przede wszystkim instrumentów typu Rhodes, organy Farfisa. I Pharoah Sanders, czyli legenda jazzu, która niedawno odeszła. Pharoah Sanders, który dostał od Floating Points cały podkład instrumentalny i w ciągu jednego take'a wyimprowizował masę solówek, uzupełniając ten album. Rzecz, do której wracam mega często,
no i która jest jakby spójnym albumem koncepcyjnym, mimo że to rzecz instrumentalna. Mega polecam, sam będę do niej wracał pewnie często. How long you've been a fan of Pink Floyd? Oh, it's about longer than 35 years. What was your first concert of Pink Floyd? The first concert of Pink Floyd was one great show in Munich. The tour was running without Roger Waters. There was this show in Roma 2 weeks before. Yeah. Okay. I wasn't in Rome, and the first concert I've seen of David Gilmour was in 1989 in Venice. I was 15. Wow. Yes, Legendary with Pink concert. Floyd. Yeah. Old We Town. were in San Marco Square, and the stage was on a sort of a flat sort of boat thing, right in the middle of the lagoon. It wasn't well organized, the gig at the time. But it was one of the most amazing concerts of my life. Yeah, it was just spectacular. I mean, even David Gilmour, I think he was in the best, in the clue of his ability in those days. That's in true, the yeah. 80s. Seen in 2006, I've seen David Gilmour perform here with David Bowie. Wow, that's nice. It was on the 26th of May 2006. Yeah. Yes, I was here at the Albert Hall. He played 2 songs with David Bowie, Arnold Lane and Comfortably Numb. Yeah, which Amazing we concert. see at the Remember That Night DVD, Yes. DVD and Blu-ray. Went to see David Gilmour in 2002 at the Royal Festival Hall. Acoustic one. Acoustic concert. I've been quite a few times in 2015. I was in Pompeii. Oh, nice. Yeah, that night. So you were in 2 of the concerts that were issued Yes. as an official I think I'm in concert. the DVD as well of Rattle That Lock. When he, you see this picture here that done with David Gilmour, this was done in Ireland, in Boris. This was the day when he said the new album is going to be Rattle That Lock. yeah, He played there some demos. Yes, I can remember that. I was there that day. Nice. So yeah, So- big fan. So what do you expect from that show? Oh, I've This seen show. I was in Brighton. I saw the rehearsal shows. First or second? It was the second The show. second one. But I think this one here is going to be much better because he's loosened up a bit. At the beginning, there was a few technical glitches, you know. I see Stress, maybe the maybe. voice, yes. But I've heard the last couple of shows, the first show, and it was much better. So I'm really looking forward to tonight. I Nice. think it's going to be epic. So the song that you will look forward the most to I hear like is- the classics. Comfortably Numb, Time, Breathe. Some of the new ones as well, but more the classics. I'm a classic person. Liczę przede wszystkim na jakieś utwory z The Division Bell, bo Gilmour tam się wypowiadał, że nie chce może grać tych najbardziej oklepanych utworów tam z lat 70. No i wspomniał też, że właśnie jest dużo innej, może późniejszej muzyki z okresu, gdy on był tym głównodowodzącym, gdzie no, myślę, że ja i nawet mój tato, że to jest nasz po części może ulubiony okres, szczególnie właśnie The Division Bell 94 rok. Po części wiem, że będą niespodzianki. Chyba chciał się odciąć od tych takich publicznych na koncercie zamówień na gotowo, już ludzie mieli przygotowane zamówienia na typowe takie dziełka, klasyki. Chciał się trochę chyba w tej trasie odciąć troszkę. Ale po części dobrze, że nie zrezygnował z takich no, Ale najbardziej... na pewno dla zachęty zagra. Typu, nie wiem, Comfortably Numb, wiem, że będzie i no, myślę, że jakikolwiek jego koncert bez tego utworu to byłoby... To jest trochę takie pozbawianie się walorów, zalet. Trochę tak. Jest bardzo dużo różnych koszulek, a niektóre specjalnie stworzone na potrzeby tego koncertu. Z datą londyńskich koncertów.
Zmieniło się od przez te 2 tygodnie. Wtedy to było trochę błędów, były super momenty, absolutnie niesamowite i nawet jeden z najlepszych moich na jego koncertach, ale dzisiaj miałem wrażenie, że on jest po prostu... Nie, no nie, tak, ale właśnie to nie jest tak, że on próbuje to ogarnąć wszystko, tylko że po prostu on panuje nad tym jakoś, nie? To jest zupełnie co innego. Mega się cieszę, że tu jesteśmy teraz. Uff. To jest za dużo dla jednej głowy, żeby tyle przyjąć, moi drodzy. Wszyscy tu czekają, bo mają nadzieję na to, że będą jakieś autografy. Chociaż z tego co słyszeliśmy, David nie wiadomo jak się pojawił w hali. Tutaj wchodzili przede wszystkim muzycy z jego zespołu. W międzyczasie, czekając, możemy szybko podsumować cały koncert. Wydaje mi się, że jest dużo więcej improwizacji w tej muzyce, mimo że to też te same kawałki, niektóre, które były wykonywane na poprzedniej trasie Rattle That Lock. Ale tak jak rozmawialiśmy, nawet właśnie In Any Tongue, Boat Lies Waiting, 5 AM, to są kawałki, które były też wykonywane przecież, pochodzą z poprzedniego albumu, ale brzmią już zdecydowanie bardziej luźno i są wykonane też ciekawiej, z większą pasją. Być może to jest też kwestia zmiany zespołu. Była w ogóle śmieszna sytuacja na początku, gdzie po 5 AM pojawiał się Black Cat. Oba utwory miały być grane na stracie, na cat stracie, ale okazało się, że gitara odmówiła posłuszeństwa i Gilmour wymienił ją na Grecza, na którym gra kolejny utwór, czyli Luck and Strange. Dlaczego odmówiła posłuszeństwa? To jest mega dobre pytanie, nie wiadomo. W każdym razie sytuacja była taka, że Grecz był nienastrojony i koniec końców Black Cat został przerwany. David powiedział, że chyba powinien nastroić tą gitarę, po czym techniczny ponownie wręczył mu Stratocastera i od nowa wykonali Black Cata i później wszystko już przebiegło bez problemów. Jak miałbym wskazać takie kawałki, które były wyjątkowo ciekawe i zyskały, no to na pewno Marooned, które było mega improwizacją i Gilmour, mam wrażenie, że tam nawet nie dba o to, żeby to wszystko było idealnie co do nuty, tylko w tym kawałku właśnie chodzi głównie o takie przechodzenie, takie pływanie dźwiękami. Innym z takich momentów, które bym wyróżnił, to jest ten taki kącik akustyczny, czyli Louis Marshall na fortepianie grająca Great Gig in the Sky i Boat Lies Waiting. To jest mega ciekawe, bo na scenie pojawia się fortepian, pojawiają się świece i w roli głównej tak naprawdę jest chór. Gilmour wtedy tak de facto zajmuje pozycję takiego dodatkowego muzyka, który gra na gitarze lapsteel, no i później oczywiście śpiewa Boat Lies Waiting, ale co rzuciło mi się w uszy, to to, że oczywiście ta partia Great Gig in the Sky Clap Tory jest wykonywana oryginalnie. W większości to są te melodie, które znamy z Dark Side z albumu, ale są wykonywane na chór i Gilmour, który gra przez cały utwór na lapsteelu, de facto jest 5. głosem w chórze. Takie miałem wrażenie. Jeśli chodzi o nowe kawałki, to niespodzianka w Sings, bo tam w tym fragmencie instrumentalnym, który na płycie jest fragmentem demo, na ekranie pojawiają się fragmenty domowych ujęć, gdzie Gilmour właśnie z synem Joe spędza po prostu miło czas z gitarą, grają sobie. No i Kula, która pojawiła się najpierw w Scattered, niemrawo i później w pełni rozbłysła w Comfortably Numb, gdzie całe Royal Albert Hall już stało i oczywiście przeżywało solówkę. Trzeba przyznać, że dzisiaj Gilmour był w naprawdę bardzo dobrej formie i tak jak chyba Michał to stwierdził, w Rzymie to była jakaś jeszcze rozgrzewka, to jeszcze było takie przystosowanie się do tych warunków trasowych, a tutaj to już była taka, czy pełnia, to jeszcze nie wiadomo, ale już na pewno więcej emocji i na pewno też większa pewność gry. Wyjątkowe miejsce i chyba warto tutaj do Royal Albert Hall wracać na takie specjalne koncerty raz na jakiś czas, żeby nawet dla tej samej atmosfery, samego budynku móc przeżywać tą muzykę. Po pierwsze, nie miałam jechać na ten koncert. Po drugie, poleciałam. Po trzecie, miałam mieć miejsce na chórze, które dzień przed koncertem zwróciłam. Ponieważ okazało się, że nasz kolega Michał, jeden z prowadzących podcastu Spodek Tajemnic, ma
wolne miejsca obok siebie, ponieważ ktoś nie mógł przybyć na koncert, więc zyskałam bilet na płycie. Po czym dowiedziałam się w trakcie koncertu, że przed ostatnim utworem będę musiała biec pod samą scenę. Michał, którego dobrze znacie, złapał kostkę od gitary. Chyba ludzie są zaskoczeni w ogóle jakością tego, tempem, jego energią. No, energii. Na tych zbliżeniach, jak on gra na stalowej gitarze i sobie ustami wspomaga. Coś niesamowitego. Nowe rzeczy, nowe kawałki, odlot. No i córka to jest po prostu, wiesz, po próbach wiedzieliśmy, że to będzie strzał 10. Tak, ja jestem zaskoczony, jak ona nie ma tremy widocznej przynajmniej, nie? Że w ogóle nie ma takiego stresu. Była mowa o tym, że jest ryzyko, ale się pięknie udało. Tak. Tym bardziej, że wchodzi w zasadzie pod koniec tego pierwszego seta i ma gorące powitanie. To nie jest tak, że ona się pojawia na scenie i nagle nikt tego nie dostrzega, tylko cała uwaga jest skierowana na nią i musi zagrać, trafić w te dźwięki harfy. A Bold Lies Waiting, no po prostu się tak, jak jest danie się robi i gotuje się, A ty lubisz to kulinarne ja lubię porównania. zawsze kulinarne porównania, to ono się przegryza, jak trochę poleży i ten utwór się przegryzł, moim zdaniem. Bold Lies Waiting po prostu ma teraz ten feeling po prostu. Nawet organy Hammonda się tam pojawiły na koniec. Tak, zauważyłem. Chociaż we Wrocławiu mieliśmy tam orkiestrę. No, ale w ogóle jeszcze z nowych rzeczy, Scattered, tak jak mówiłem, że w Rzymie ten utwór miał taki klimat trochę, nie wiem czy Marka Knopflera słuchacie, Brothers in Arms, czyli właśnie jest cisza, są organy, jest wokalista, jest skupienie tak jakby w jednym punkcie, jest taki uroczysty moment, ale w tej solówce brakowało w porównaniu do wersji studyjnej moim zdaniem takiego jeszcze kopa i on był dzisiaj, wreszcie. No, it's my David Gilmour itself, my 15th time. 15th time, okay. Yeah. So when was the first one? The first one was in with Pink Floyd in 1988. And then 1989 in Venice, 1984 in Munich, in Hockenheim in Berlin, 2006 in Munich, in Gdansk, 2015 in Brighton, 4 times at the Albert Hall, in 2016 3 times at the Albert Hall, and in Stuttgart and Wiesbaden. So what do you expect from tonight after all those One of the greatest evenings in my life, like always, Alright. with David. So what is it in this music that makes you travel for him? Oh, I can't explain it in a few sentences. This is so emotional. The way and the style he plays the guitar is, yeah, I can't find any words. That's why it's music. Yeah. Zbliża się koncert numer 4 dla mnie w tym roku i myślę, że właśnie to, że koncerty późniejsze w czasie trasy są lepsze pod względem właśnie wykonawczym, gitarowym od tych pierwszych na tym polega, że na początku jest dużo stresu, tremy, uwagi skierowanej na organizację, żeby to wszystko dobrze wyszło, a później już kiedy to wszystko się ze sobą przegryzie, tak jak wczoraj mówiliśmy, to jest miejsce na ekspresję i to się właśnie działo wczoraj, także liczę na to bardzo, że dzisiaj też. W ogóle co za wspaniała sytuacja, można znowu pójść na koncert. Ciekawe, czy to ostatni mój w życiu Davida koncert. Może tak być. Ale teraz jeszcze jakoś nie bardzo chcę o tym myśleć. Myślę, że warto się skupić na po prostu samym doświadczeniu. A zaraz spróbuję tutaj kogoś jeszcze zapytać o wrażenia, oczekiwania, zobaczymy. Mieszkam w Niemczech. Przelecieliśmy ekstra na koncert, w sumie na 2, bo byliśmy wczoraj, czyli w piątek i w czwartek. I jak było? Po prostu szok, grandios, jak to się mówi. Wspaniały, koncert był po prostu wspaniały. Pierwszy dzień żeśmy nie oczekiwali, co nas czeka, nie? No wiadomo, to była wielka niespodzianka, a na drugi dzień już mniej więcej widzieliśmy. Przede wszystkim żeśmy siedzieli na samym dole pod trybuną, a u góry pierwszy dzień na samej górze, czyli był całkiem inny efekt jak na dole. Dlaczego warto było aż tutaj przylecieć? Po pierwsze to jest taki duchowy spokój, to jest raz, 2, ta gitara niesamowita, te dźwięki, ten kląk, nie? Gitary. No przede wszystkim jego córka śpiewa razem.
i z nim, i sama solo. Jest fantastyczna i bardzo podobna do papy, no i do mamy. Fejkowy merch. Pokoncertowy. Kurczę, nawet zrobili takie same czcionki, to samo zdjęcie. Yesterday we were at the David Gilmour concert and it was really amazing. It was an unexpected evening for me. I wasn't necessarily planning to go, but I'm so happy I did. It was an amazing experience to see, to hear the music of Pink Floyd directly. I obviously never had that experience before. The light shows were amazing. The last song especially, something I've never seen before. When I heard Time in the first half was super emotional. It was just a very existential song when I was a teenager and still now, and just like, that message is just, it cuts very deep, and I felt really emotional. I think it's that existential layer. It's very beautiful and it kind of transcends genres. Like, I know it's technically rock, but the way that they tell a story and the lyrics are, somehow something else, something otherworldly and beyond, and being able to see that in person, it is really different. Były niesamowite 2 tygodnie. Najpierw Rzym, potem Londyn, mnóstwo spotkań z ludźmi, mnóstwo emocji, mnóstwo muzyki, wspólnego przeżywania tego wszystkiego. Ciężko będzie wrócić do normalnego życia po tym, no ale cóż pozostaje innego? No, pozostaje czekać na album koncertowy, który myślę, że będzie świetny i tego się trzymajmy. A tymczasem wielkie dzięki, że byliście z nami, że obejrzeliście tę naszą relację z trasy Luck and Strange. I to tyle ze Spotka Tajemnic. Do usłyszenia i do zobaczenia.